Witam Was serdecznie, tradycyjnie na placu w firmie Korbanek wśród maszyn używanych. Witam Cię, Michale, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy okazję i to taką fajną, bo jest po remoncie, takim dosyć gruntownym. Bo my już raz żeśmy ten kombaj przedstawiali. Tak, były jakieś zapytania, ludzie się trochę kręcili, ale jednak on wymagał takiego dotknięcia Boga, serwisu naszego Tajnos Agentos, który dopilnował tego, żeby ten kombajn teraz był już naprawdę bardzo atrakcyjny. Bo tak powiedzmy sobie od początku. Generalnie jak trafiają do nas maszyny z rynku wtórnego, czyli te w rozliczeniu brane, tak, gdy klient się decyduje na zakup nowej maszyny, to na ogół my tych maszyn nie naprawiamy. Znaczy staramy się od pewnego czasu ich nie dotykać, tak, bo uważamy, że to jest w gestii negocjacji. Klient przyjdzie, zobaczy jakie to jest, dokładnie, jak poprzedni użytkownik robił, nie ma czary, mary, hokus pokus i jest decyzja, albo bym chciał to, albo to, tak, i wtedy ustalamy, ile to kosztuje i robimy. To chciałem powiedzieć, że ten nowy nabywca jak przyjeżdża, to sobie ogląda u nas tą maszynę i widzi, w jakim ona jest faktycznie stanie, że nic tam nie było powierzchownie bynajmniej pacykowane, jak wielu handlarzy maszyn używanych, czyli tych maszyn z rynku wtórnego czyni, nie? I my tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy. Ale Michał, jako ciekawostkę powiem, jak 28 lat temu żeśmy mieli tutaj kombajny klasa używane i żeśmy ściągali dosyć sporo tych używanych kombajnów, to były 98, 108, Mercatory, Senatory, oj, to było cała tam kompakty, to żeśmy przeprowadzali dosyć gruntowny remont tamtych kombajnów i to naprawdę żeśmy szlifowali, że to nadawało się na wjazd w pole. To ja wiem, bo historycznie nawet bodajże firma Korbanek na tamte czasy nawet dawała chyba jakąś gwarancję. Tak, taką, była gwarancja 12 miesięcy na kombajn. Taka profesjonalna naprawa. Nie? Generalnie chodziło o sezon, nie? Że w sezonie maszyna była pewna i nas serwis obsługiwał, nie było z tym żadnego problemu. No ale dużo mówimy. Wróćmy do tego naszego rodzynka. Tak dokładnie naprawdę. tak. Ja już widziałem to od razu. Nożyki, jest już ich parę wymienionych. Cały tu nagarniacz, gardziel, to wszystko widać, że też jest ładnie odszykowana. I to nie, że jest tam pokryta farbą rdza czy coś takiego, bo to też się zdarza. Miałem w historii parę takich egzemplarzy. Zaczynając, jeśli chodzi tutaj o cały podajnik ukośny, czyli jak jak mówisz, gardziel, tak, łącznie z wałami, łożyskami, łańcuchy, belki na łańcuchach. Wszystko mamy prima sort, jeśli chodzi o przód tutaj nowe. Tak jest. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to wbrew pozorom już teraz, szczególnie kiedy już jest taki moment, gdzie mocno się zbliżamy do żniw, a ceny tych płodów rolnych nas tutaj dosyć mile zaskakują w tym całym paśmie różnych, może średnich wiadomości. Akurat te zebranie będzie ważne, żeby zebrać sprawną maszyną. I też wiemy dokładnie, mamy różnych klientów, są tacy, którzy są tak zwanymi złotymi rączkami, tak, i wręcz pragną kombaj przygotować czy maszynę we własnym zakresie, bo wiadomo, tak, no, być może jest to troszeczkę taniej, ale sama ta satysfakcja, że sami sobie przygotują tą maszynę, tak, ale jest też gro klientów, którzy oczekują maszyny na gotowo. Na gotowo, z rynku wtórnego, owszem, żeby ona była tańsza niż ta nowa. Ale oni chcą odpalić i wjechać w pole. Dokładnie tak. I to właśnie jest maszyna, która dedykowana. Jest w takim stanie. Tak. Tak, ona ma rozsądnie ukształtowaną cenę, wbrew pozorom. Te ceny w ogóle maszyn używanych spowariowały w tym roku, także to też trzeba zwrócić na to uwagę, Michale. Ale kombajn naprawdę widać, że jest odszykowany w sposób taki, gdzie właśnie i te wycieki na tych szybkozłączach tego, to wszystko... Znaczy się, że ich jest brak tam, masz na myśli. myśli. Że ich jest brak, nie? Bo z reguły kombajny mają swój wiek i te rzeczy tam różnie są się zachowają, eksploatowanie, różnie jest to dbane. Tu jest to naprawdę ok. Dalej układ omłotowy, bęben, tak, łożyskowania. Też wszystko jest, z tego co wiem, powymieniane. Tak jest, i jest wyważony. I przede wszystkim... wyważony. I jest tam parę cepów. Różne skojarzenia mogą być z tym słowem. Lubię to słowo cepy, ale no tak to zostało technicznie nazwane. Ale jest to zrobione. Dokładnie. Także cały podajnik, układ omłotowy. Co dalej? Wytrząsacze. Są zrobione wytrząsacze.
To jest rzecz, która bardzo eksploatacyjnie dostaje w tyłek, szczególnie przy tak zwanych trudnych żniwach czy coś Tak. takiego. Gdzie Te mamy łożyska, te nie mokro- łożyska siadają. Tu są ładnie łożyska, wszystkie wymienione, drewniane. Kiedyś były różnego rodzaju łożyska, to w bizonach, ja to pamiętam. Tutaj mamy, tak jak dobrze wspominasz, na klockach Są drewnianych, jest bardzo fajny układ i są wymienione. I sita. I sita kompletnie. Dolne, górne, nowe. Tak jest. Kosz sitowy wymontowany był. Tak. Zakonserwowany, bo wiemy to tam gdzieś też po sezonie, jak ktoś nie dba o tą czystość do końca i tak dalej, to różnie to bywa. To jest duży problem właśnie. To takie dbanie o maszynę Kombajn zbożowy pokutuje. to wiele zakamarków tak naprawdę, jakby nie patrzeć. Tak, to nie jest taka prosta maszyna. Tam i tych zakamarków, gdzie może się cokolwiek złego dziać i to w perspektywie czasu, to jest dosyć sporo. Ale cały kosz sit, wytrząsacze są zrobione. A może Podejdźmy. otwórzmy nawet pokrywę, Dokładnie. słuchaj, zobaczmy jak to tu się wszystko prezentuje. Jest czyściutko. Jest czyściutko, co to fajnie wspomniałeś, tu akurat taki blok elektrozaworów też był wymieniony, bo już troszeczkę gdzieś pojawiał się, wiesz, problem z elektroniką, ze sterowaniem. Z tego tytułu, że kombajn, nie wiem, czy zawsze był garażowany, wiesz, gdzieś ta wilgoć i tak dalej. Tak, bo to jest taki To są elementy wrażliwe na te bardzo rzeczy. newralgiczny punkt i to nie tylko tutaj, bo w różnych maszynach. Tam, gdzie się pojawia połączenie elektroniki z hydrauliką, ze sterowaniem hydraulicznym, to wymaga największej pieczołowitości, Tak, dbałości o czystość, o wilgoć. Zresztą są nawet preparaty, które izolują to od wilgoci. jasne, Warto prawda. je stosować i szczególnie w okresie zimowym. Tu jest to wymienione i zresztą to widać, że tutaj nie ma żadnego czary-mary, hokus pokus, bo to gwarantuje też mocno bezawaryjną pracę. Układ pasów jak najbardziej jest w stanie naprawdę al dente. To, co powinno być wymienione jest wymienione. Dokładnie. Także jest ok. A zobaczmy od tyłu go. Idźmy dalej właśnie. Rzućmy okiem, Paweł, na Czy te prawdą sita. jest to, co mówimy? No właśnie. Spójrzmy sobie na układ sitowy. Wszystko mamy powymienione, świeżutko, więc jest łatwa regulacja. I Wszystko. zobacz, nawet te uszczelnienie też jest fajnie zrobione. Tak, nie? Że, bo wiesz, przy omocie, bo widać, że pakuj bo i widać, tak dalej, że żebyś- tutaj pracowało to poprzednie, nie? To też dosyć często, szybko jak gdyby siada. Wytrząsacze, łożyskowania. Nowy wał drewniane. wytrząsacza jest. Ułożyskowanie nowe. A to naprawdę ciężko pracuje, bo to jest taki bardzo specyficzny ruch urządzenia, który powoduje, że tam są te różne takie przeciążenia, szczególnie kiedy ta masa nie jest taka bliżej skoordynowana. Sieczkarnia, gruntową rewitalizację Tak jest. przeszła. Wyważona. Nowy wał, tak jest, łożyskowanie, nowy zestaw noży, Tak. nowa strumienica, bo ktoś na zakręcie, jak to się mówi, chyba tutaj nie wyrobił ze 2-3 razy, więc tu były jakieś uszczerbki na stanie, Tak. natomiast jest to wszystko teraz spasowane. Poza al tym dente. jest to też robione serwisowo przez serwis, który przez lata serwisował kombajny AGCO, bo to też jest ważne, że tutaj nie ma tak zwanych skrótów, a to sobie weźmiemy coś tam z drugiej szuflady albo coś takiego, albo od starego. Tu jest generalnie wstawiane wszystko tak, jak powinien Pan Bóg w serwisie zrobić. Tak jak Pan Bóg przykazał. Jak to się Dokładnie tak, dokładnie tak. I to ma swoją wartość. Stety i niestety, moim zdaniem stety. Stety, można by powiedzieć, niestety jak się zobaczy, powiedzmy, na cenę, no bo gdzieś na pewno ta cena nie będzie taka sama tej maszyny Tak. jak pierwotnie, no bo kombajn naprawdę przeszedł dość gruntowną rewitalizację. Tak, no naprawę. remont kosztuje i to nie da się tego w żaden sposób ukryć, Tak. czy nie wiem, zakryć, albo może w czynie społecznym mechanizm. Tak. No, każdy chce dostać wypłatę. Te części też nieraz kosztują, ale za to jest kombajn w pełni sprawny. Dokładnie, mamy tą pewność, że maszyna będzie nam naprawdę służyła i de facto wsiadamy, odpalamy i możemy bezpośrednio wjeżdżać, że tak powiem, w pole. Spójrzmy jeszcze sobie tutaj z tej strony z ciekawych rzeczy. Tutaj można rzucić sobie okiem na wymienione podajniki kłosowe i ziarnowe, także są nowiutkie, więc to też, że tak powiem, no jest istotną rzeczą podczas Ale eksploatacji. zwróciłeś uwagę, nie, że to jest właśnie, to jest taka dobra kultura, nie? Jest otwarty.
Tak. w pozycji spoczynkowej, garażowej jest otwarty, czyli I tak tak powinno być. Tak powinno być, że powinien być otwarty, żeby tam ani woda się nie gromadziła, Dokładnie. nie, różne tam powiedzmy żyjątka czasami no są. Bo niestety po zapachu, po resztkach, one wiemy, wszyscy lubią, to jest niechlubne, ale lubią tam trafić. Lubią. Tu też widzę, o, pasek jest wymieniony na nowy. To są właśnie takie rzeczy, które powiedzmy zawsze, jeżeli jest robiona taka porządna ocena kombajnu, bo to jest tak w ogóle, tak też taka praktyka powinna być, kończymy żniwa, jest okres jesienny, przygotowujemy kombajn, przychodzimy do niego i naprawdę przeglądamy. Ogumienie jest na bardzo dobrym stanie. To widać, tutaj trzeba powiedzieć, że kombajn nie jeździł gdzieś po asfaltach, Nie. jakichś dużych odcinków nie pokonywał. Widać, że po prostu w pracach, no w polu w większości Tak. jeździł, przemieszczał się. Ale nie jest Więc- pouszkadzany. Tak, nie, bo bywa, że protektor jest dobry, ale gdzieś jest nacięta opona, zniszczona, Tak, bo coś najechane. Tu tych rzeczy... Znaczy na tych polach polskich to się różne rzeczy znajdują, także to bywa z tym różnie. Pytanie jest, pamiętasz jaki to jest rocznik? To jest rocznik tego kombajna, jak się nie mylę, to 2010 i tabliczka prawdę nam powie de facto. Tak. I to jest do sprawdzenia i do zweryfikowania. Tak, oczywiście. Nie? Bo my mamy też wszystkie rejestry rzeczy, które były robione i co tam ewentualnie było wymieniane, nie wymieniane, ale też eksploatacyjnie, jak to było. Zaczęliśmy jakby od przodu kombajnu i kończymy. Kombajn dodatkowo, jak sam zauważyłeś, Stół do rzepaku. tak, doposażony w stół do rzepako. Tak. Rodzimy producent, Rolmako. marka Rolmako. Nigdy nie był jakiś taki szczególnie, jakiś taki powiedzmy zły. To był całkiem przyzwoity producent, trzeba oddać. Bardzo wygodne, bo sterowanie mamy tutaj dwie kosy elektryczne, Tak. czyli raz, że jest to układ cichszy zdecydowanie niż ten mechaniczny napęd, Tak. bo nie ma tego efektu tak zwanego czaskania, zwłaszcza Tak gdzieś jest. luzy na przegubach. No i druga sprawa pod względem sterowania. Perfekto. Mamy dwa przełączniczki, chcemy używać dwie kosy, używamy, chcemy jedną kosę. Kiedy mamy tą ochotę, to sobie to rozłączamy. Tak, Pribasa, to jest, nie? ale nie, widzisz, to jest właśnie to, co ja często powtarzam, że o maszyny zawsze warto dbać, to jest raz. Dwa, bezwzględnie, jeżeli ktoś robi przegląd, nie przegląd, remont, to naprawdę podejdźmy do tego dosyć poważnie, bo to nam się opłaci. Tak. A te żniwa mogą być różne, one, powiedzmy, my tak do końca jeszcze nie wiemy, co się będzie działo. Teraz jest trochę susza, no, piękna pogoda dla wizusu i dla kręcenia, ale Natomiast już te niedobory wody zaczynają mocno Oj, doskwierać, bardzo, nie? bardzo, no. Ale z kolei warto też żniwa zrobić perfekcyjnie, bo każda złotówka w tym roku będzie liczona podwójnie. Tym bardziej, że te płody mają swoją cenę, Mają więc cenę i warto zebrać warto to wszystko zebrać wszystko dokładnie. cenne jak tego. Co do kłosa, jak to Michał. się mówi. Zapraszamy, przyjeżdżajcie. Mamy jeszcze kilka innych kombajnów, też całkiem ciekawych, które bardzo chętnie sprzedamy Państwu i mam nadzieję, albo w rozliczeniu, bo tych form jest pełno. Kombajn oczywiście znajduje się na naszych ogłoszeniach. na Dokładnie naszej stronie tak, jest bardzo www.kombajnek. dobrze opisany, udokumentowany zdjęciowo, także to nie jest zakup w ciemno. Zatem zapraszamy do odwiedzin naszej strony, do kreatywnych firmy? komentarzy. Tak jest. I na kolejne odcinki mam nadzieję, że coś ciekawego Wam zaprezentujemy w kolejnych filmach. Trzymajcie się.